A w dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wygląda nowoczesny karawanik. Mamy tutaj internet satelitarny, mamy tutaj magazyn energii 5 kWh, możemy się grzać i chłodzić klimatyzacją. A do środka możemy wsadzić taki skuter elektryczny. Możemy ten skuter oczywiście podładować z tego kampera, jak również z fotowoltaiki, która może być na tym kamperze. Tak wygląda nowoczesny karawanik. Jako pierwsi na świecie testujemy kabel typ 2, który jest podłączony do klasycznej ładowarki, czyli tu mamy klasyczne typ 2, tak? Widać tutaj dokładnie. Tak jest. A z drugiej strony mamy wtyczkę, tutaj widzimy, to jest wtyczka 230V jednofazowa. Spotykamy się dzisiaj pod wyjątkowym, nowym domem Krzysztofa. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale to jest taki twój drugi dom od pewnego czasu. Biznesowo-turystyczny. Biznesowo-turystyczny, wykorzystywany do wielu celów oraz od niedawna, z tego co wiem, można u Ciebie takie coś wypożyczyć, można kupić, dobrze myślę? Tak jest. Cześć wszystkim. Krzysztof z tej strony. Pewno już znacie mnie trochę z kanału u Michała, z racji mojej pasji do elektromobilności. I tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z Michałem, zaczynaliśmy swoją przygodę kempingowo-karawaningową od małych samochodów typu Tesla, gdzie jednak nie dało się tam za bardzo korzystać z tego dobrodziejstwa, jakie oferuje. Później przenieśliśmy się do dużego samochodu jak Mercedes EQV, taka klasa Marco Polo, ale też nie ma komfortu ze względu na brak toalety, brak łazienki. Zatem prawdziwy kemping i karawaning jednak musi być oparty o duży samochód, gdzie jest pełnoprawna łazienka, toaleta i wszelakie udogodnienia. Ja oczywiście, Michale, chciałem pokazać troszkę inny kemping i karawaning niż znamy go do tej pory. Ja to tak nazwę, wejdę Ci słowo. To jest taki bardzo nowoczesny, bo ja już trochę się dowiedziałem na ten temat, ale kontynuuj. Tak, czyli nowoczesność na pierwszym miejscu, czyli zaczynamy od samochodu w automacie, opartego na Mercedesie, z aktywnymi LEDami, z aktywnym tempomatem, po to, abyśmy mogli podążać prędkością samochodu, który przed nami jedzie. To są już takie standardy, tak? Do tego dokładamy elektryczny skuter z zasięgiem nawet do 140 km, który również jest w dystrybucji w naszej firmie, gdzie możemy go włożyć do garażu. I kamperowanie bardziej przekładamy na elektromobilność, elektryczność. Staramy się unikać podczas postoju używania gazu, paliwa. Tylko elektryczność jest dla nas tutaj niezbędna. A dlaczego? Bo mamy jej zbyt dużo na pokładzie, więc musimy ją wykorzystać, tak? Zatem... No właśnie, od czego zaczniemy? Od tego chyba, że na dachu się produkuje ten prąd, tak? Tak, na dachu możemy mieć fotowoltaikę od 600 W nawet do 1 kW. Dlaczego mówię od? Bo będziemy mieć zakres różnych samochodów różnych wielkości. Stąd ilość energii, którą możemy wyprodukować i możemy przejść tutaj całkiem z drugiej strony. Ten magazyn energii znajduje się dokładnie w tym miejscu, czyli mamy tutaj zewnętrzny nasz oczywiście magazyn energii 5 kWh z mocą rozładowywania nawet do 5000 W. I oczywiście mamy baterię pokładową. I to wszystko jest spięte w jedną instalację, czyli tutaj mamy dodatkowo taki power box, czyli mamy dodatkowe gniazdo wewnątrz o mocy 3,6 kW. Tutaj mamy całą instalację podpiętą kampera, bo oczywiście ten magazyn może być w konfiguracji 3 kWh, 5 kWh, 8 kWh i jest to podpięte w prosty sposób tutaj, gdzie mamy zwykłą wtyczkę CCE 16 A podpiętą prosto do magazynu energii. Czyli my na dzień dzisiejszy w tym momencie pracujemy, jest podpięte urządzenia grzewcze, są podpięte w kamperze, lodówka, ładuje się wszystko na chwilę obecną z tego magazynu z takim obciążeniem 1 kW, około 5 godzin będziemy mieli pracy, gdyż mamy w tym momencie fotowoltaikę niepodpiętą, jest zima, zatem jest to temat dosyć uciążliwy. Natomiast powiem Wam właśnie z kolejną rzeczą, co jest ciekawego w tym wszystkim, jeżeli chodzi o zimę. Takiego rozwiązania jak to jeszcze na rynku nie ma nikt na chwilę obecną. Jest to dla elektromobilnych kierowców znany produkt, dla osób z karawaningu raczej nie. Jest to klasyczny kabel, gdzie z jednej strony ładujemy sobie ze zwykłej ładowarki AC
naszego kampera ładujemy magazyn energii. Podczas zwykłego obiadu 2-3 godzinnego naładujemy swoje baterie, naładujemy wszystko, jeżeli mamy zimowe dni. A pamiętajmy o jednym, ładowarek EV w Europie jest blisko 1 000 000 sztuk. Tylu miejsc i punktów ładowania nie ma nikt na dzień dzisiejszy. Żadne kempingi nie oferują aż tak dużej ilości punktów, więc teoretycznie auto przygotowane jest w pełni do tego, aby nie korzystać z prądu na kempingach. Czyli tak ci wejdę w Oczywiście słowo. Tu zachęcam mamy- do korzystania z kempingów, bo jest tam komfortowo, ale niekoniecznie to auto musi tam jeździć. Tu łączymy elektromobilność, a tu łączymy karawaning. To jest znane karawaningowcom, a to ludziom od elektromobilności. I w tym komplecie to jest innowacyjny produkt i coś, co jest rewelacyjne. Bo mówię, tak jak Krzysztof mówił, tego jest bardzo dużo w Europie, a tego też coraz więcej. Czym się wyróżniamy w stosunku do klasycznego karawaningu, czyli ta nowoczesność, niezależność energetyczna, fotowoltaika, która w miesiącach od kwietnia do września, października w 100% wystarczy dla tego samochodu, a że film nagrywamy na początku lutego, to musimy się posiłkować innymi alternatywnymi źródłami zasilania, bo tego słońca jest zbyt mało. Dobra, bo tu możemy się grzać. Możemy się grzać klimatyzacją, którą oczywiście możemy się też chłodzić i możemy się grzać gazem, tak? Dobrze myślę? Tutaj możemy się grzać klimatyzacją, sprężarką z klimatyzacji, która ma efektywne COP. Z tym, że oczywiście klimatyzacja jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli temperatury nie przekraczają poniżej 2-3 stopni, kilku stopni, bo wtedy ta klimatyzacja jest mniej wydajna, mniej dogrzewa. Natomiast jak Was zaproszę do środka, mamy inny system ogrzewania, bardzo prosty, gdzie nawet komfort tego jest lepszy niż samego grzania trumą, ze względu na to, że jest bardzo cichy. Czyli jak Was tutaj zaproszę do środka, i to jest urządzenie, które detalicznie sądzę, że nie będzie kosztowało więcej niż 99 zł, a będziemy mogli sobie regulować temperaturę. Oczywiście w wersji droższej będzie również z aplikacją na Wi-Fi, gdzie będziemy mogli sterować tym urządzeniem zdalnie, czyli ustawiamy sobie 20 stopni. Jak widzicie, grzejnik jest bardzo mały, niewiele większy niż 2 razy wysokość smartfona, zatem jest to ciekawa rzecz. Czyli patrząc pod kątem systemów ogrzewania w kamperze, nie musimy naprawdę mieć gazu, co oczywiście kamper posiada w standardzie. Kolejną taką rzeczą, którą chciałem Wam pokazać na start, to jest klasyczny Starlink, tak? To jest klasyczny Starlink, który jest podłączony bezpośrednio do magazynu energii. Ten Starlink nawet przez tydzień czasu z tego magazynu energii nie zwie więcej niż 2%, może 3% energii. Zatem na DC, ze względu na to właśnie, że on zużywa nie więcej niż 20-30 W w stałym poborze. I pamiętajmy, że Starlink to jest internet satelitarny i jakość korzystania z internetu w przypadku takiego rozwiązania jest naprawdę komfortowa. A czemu? Bo wszystkie dane z sieci możecie w takim tempie pobierać, jakbyście mieli na dysku lokalnym u siebie w smartfonie. To jest moim zdaniem petarda, jak Ty to, Michał, często powtarzasz, bo szybkość tego działania internetu jest fascynująca, a przede wszystkim ważne jest to, że mamy go wszędzie, tak? Także wszystkie nasze samochody, które będziemy wynajmować i sprzedawać, jak najbardziej będziemy wyposażać w tego typu rozwiązania ze Starlinkiem, bo nie wyobrażam sobie lepszego komfortu, zwłaszcza w pracy biznesowej, jeżeli ktoś gdzieś jeździ na delegacje, ktoś jeździ na targi, jest to fajne, a jeżeli chcemy oglądać sobie Netflixa, czy jakieś prywatnych rzeczy korzystać, czy z telewizora, który tutaj jest, również jak najbardziej podłączamy się. Mamy tutaj system Wi-Fi w Starlinku, gdzie dajemy pełną dostępność użytkownikom internetu. Także tak to sobie na chwilę obecną wygląda. Tych kilka nowości jest tutaj dosyć istotnych. Z ważnych jeszcze rzeczy są rozwiązania tego typu, czyli klasyczna kostka z GPS-em, którą możemy schować, czy na magnesie nawet gdzieś podpiąć w miejsca takie unikalne, gdzie Kowalski tego nie, jak będzie chciał zrobić jakąś nam tutaj krzywdę, nie jest w stanie nam w prosty sposób znaleźć, no chyba że jakimś wykrywaczem czujników GPS. Natomiast fajne jest to, że taka kostka ma wbudowaną baterię i tutaj ponad miesiąc działania w pełni
jest kompatybilne, nie musi być zasilana, więc wystarczy zwykła karta SIM i to jest kolejny nasz gadżet, który mamy w ofercie. I takich gadżetów jak to, czy jak tego typu lampki biurkowe, czy restauracyjne, które sobie tutaj dowolnie możemy zmieniać kolorystykę, też mamy bardzo dużo. Ogólnie gadżetów w tym kamperze mamy dużo naszych takich oryginalnych. Przykładem chociażby jest tutaj fajny temat ekspresu do kawy, który jest bardzo uniwersalny, czyli ma wszystkie rodzaje kapsułek, czyli nie tylko kapsułki typu Krups czy jakaś Dolce Gusto, już nie kojarzę tych wszystkich nazw, ale jak sobie zobaczycie z takich różnych gadżetów mamy wszystkie rodzaje kapsułek, które możemy sobie do takiego ekspresu włożyć, jak i nawet samą kawę sypaną możemy sobie tutaj również do tego ekspresu z tego ekspresu korzystać. Także tu oczywiście mamy gniazdko, mamy wszystko tutaj przygotowane pod instalację, zatem tak to sobie wygląda. Wchodzimy sobie do tego kampera i co my tutaj mamy? Z tego co pamiętam to 7 metrów długości. Mamy tutaj z przodu klasycznego Mercedesa, ale tu mamy już takie biurko, gdzie możemy pracować. Dobra, tu mamy kuchnię, gdzie możemy sobie gotować. Co tutaj jest? Jak to jest zrobione? To jest gazowa kuchnia, tak? Kuchnia gazowa, 3 palniki. Tu oczywiście podczas gotowania, to też od razu pokażę, najlepiej sobie okno uchylić po to, żeby jednak ta para i opary wychodziły, nie ma tu jakiejś innej wentylacji. Także na pewno bardzo funkcjonalna kuchnia z wieloma akcesoriami, z wieloma, tutaj mamy już na wyposażeniu własnym pokazane, jak to sobie wygląda. Fajne jest to, że również mamy mnóstwo akcesoriów naszych. Tutaj chociażby jeżeli chcemy sobie przygotować wodę, to mamy klasyczny czajnik, który sobie rozkładamy, podłączamy, gotujemy, tak? Także tutaj są rzeczy, No to mamy które... wszędzie normalnie 220, takie Wszędzie standardowe. mamy 220 w tym momencie, mimo iż nie jesteśmy podłączeni w ogóle do żadnej sieci zewnętrznej. Korzystamy z magazynu energii. Masz 5 kWh, tak? Z tego co pamiętam. Tak, jest 5 kWh, więc to śmiało nam wystarczy na niekrótki czas. Dobra, tu możemy popracować, możemy poglądać telewizję. Tu mamy jeszcze jakiś pawlacz, tak? Tu jeszcze pewnie Tak, jakiś... tu mamy mnóstwo półek, które, że tak powiem, gdzieś są w tym momencie zagospodarowane. Ważne jest też to, że mamy również ciekawe adaptery w ofercie, chociażby taki adapter, który również jest do ładowarek typ 2, czyli jeżeli nie mamy dużego kabla, możemy się zastąpić też takim krótkim adapterem. Wpinamy to do ładowarki EV i z tej strony mamy już normalnie 230. My preferujemy oczywiście kabel, bo tego typu rozwiązanie podczas deszczu no, może być zawodne, może gdzieś tam nam wejść woda i nam wybije bezpieczniki i nie będziemy nic się ładować, ale na suchą, na fajną pogodę jest to fajne rozwiązanie, niedrogie jako adapter do ładowania się z ponad 1 miliona ładowarek, które są dostępne w Europie. Dobra, pytanie ile jest dokładnie słupków bez kabla, ale tak czy siak jest tego na pewno bardzo, bardzo dużo. Dobra, idźmy dalej. Co my tutaj mamy? Bo tu widzę, że mamy jakieś pomieszczenie po prawej, tak? Tak, tutaj mamy fajną łazienkę, gdzie możemy sobie w ten sposób zaglądnąć. Jeżeli będziemy chcieli, to możemy oczywiście tutaj umywalkę sobie przestawiać na czas korzystania prysznica. Tutaj mamy toaletę. Oczywiście trzeba pamiętać, że przy korzystaniu z toalety trzeba wysunąć ten przycisk. Ważne jest też to, aby toaletę raz na jakiś czas przeczyścić. Wziąć jednak tą kasetę, którą później Wam pokażę. Do tego typu toalet są płyny, które się wlewa w zależności od rodzaju płynu, po to, aby była bezzapachowa, aby się wszystko fajnie rozpuszczało. Na pewno z takich rzeczy ciekawych jeszcze tutaj mamy pochłaniacz wilgoci, który w tym momencie pochłania nam wilgoć w łazience. To też jest przydatne. Tutaj mamy szeroką półkę z różnymi kosmetykami, więc jest tego naprawdę sporo. Także to jest temat toalety. Tu Dobra. oczywiście możemy sobie przejść Po kolei dalej. chodźmy, jeszcze tu mamy coś po lewej. Tak, tutaj mamy naprawdę olbrzymią lodówkę. Raz, dwa, trzy, 4 duże półki plus zamrażarka. Zatem jest tego tutaj sporo. Dobra, I ważne jest to, że lodówka w tym momencie również działa nam z magazynu energii. Tak? Jeżeli będziemy chcieli, w automacie przestawimy sobie ją na gaz lub przestawimy sobie ją podczas jazdy na 12 V.
Natomiast ona w tym momencie korzysta z 230 V nawet podczas postoju. Czyli w czasie jazdy to jest normalny prąd, jak to w każdym samochodzie. Podczas postoju może być magazyn albo gaz, tak? Tak jest. Dobra. No to przechodzimy dalej. Co jest nad Twoją głową? Nad moją głową jest klimatyzacja Dometic 2 kW mocy, która w zupełności przy temperaturach do zera na zewnątrz daje nam komfortowe 20 stopni wewnątrz. No ale ona przede wszystkim jest wykorzystywana w lecie, czyli aby w południowych kierunkach, gdzie jest bardzo wysoka temperatura, jednak sobie samochód schłodzić podczas postoju, nie używając klimatyzacji z samochodu. Dobra, no to idziemy dalej. Dalej jest to, gdzie się pewnie śpi, tak? Dalej mamy sypialnię, czyli taki klasyczny niemiecki system. Jest jedno łóżko, drugie łóżko i jest łącznik pomiędzy. Tu oczywiście możemy ten łącznik zlikwidować i mieć przestrzeń większą. Tu mamy też drabinkę, która w tym momencie jest w garażu, gdzie możemy sobie po stopniach do tego wyjść, gdybyśmy chcieli. Ta przestrzeń jest olbrzymia, bo to jest ponad 210 cm. Sądzę, że tutaj jest blisko ponad 90 cm, 90 cm i tutaj łącznik koło 20-30 cm. Dokładnie w centymetrach tego nie rozliczałem, ale przestrzeń, jak widzisz, jest olbrzymia. Tak, tam mam jeszcze jakieś okienko dachowe, widzę. Tutaj oczywiście po lewej, po prawej jakieś schowki, na końcu jakieś Schowki, półeczki. gniazdka, lampki. ładowarki DC, które są już w zestawie. Tutaj mamy jeszcze router pokładowy 2,4-5 GHz, gdyby ktoś nie miał Starlinka, ale jeżeli ma Starlinka, to jest to dodatkowy zapas. Oczywiście włożymy sobie kartę SIM. Dobra, tutaj mogą spać dwie duże osoby, może trzecia mniejsza. Pokażę Wam, jak w praktyce rozłożyć łóżko w pełni. Czyli musimy sobie ściągnąć w tym momencie zagłówki po to, aby nam zjechało łóżko na najniżej jak to możliwe. Czyli w ten sposób sobie tu zrobimy. Jeszcze lampkę musimy tam ściągnąć i dopinamy sobie, że tak powiem, schodki i mamy Dobra, w pełni schodki to tu. wszystko. I tutaj Wszystko co? Tutaj zrobić dwie osoby zorganizowane. mogą. Tutaj śmiało dwie osoby mogą spać, to jest 135 cm na 200. Zatem tej przestrzeni jest tutaj naprawdę sporo, tak? Dobra, a teraz tak, ile tu może ile tu może ludzi podróżować? Bo widzę tutaj tak, tu są dwa miejsca takie do podróży i tu są po prostu dwa fotele, czyli to jest po prostu 4-osobowy kamper, no bo 4 osoby mogą tym jechać, dobrze myślę? Dokładnie tak, jest to zarejestrowane auto na 4 osoby. 4 mogą tutaj spać, 4 mogą jechać. Czyli Mają- 2+2 lub podobnego typu konfiguracje. Czyli 4-osobowe mieszkanie z możliwością przemieszczania się, o, może tak bym dzisiaj to nazwał. I do tego mamy duże, komfortowe łóżka, mamy łazienkę, mamy lodówkę, mamy kuchenkę. Czegoż chcieć więcej? A do tego mamy całkiem fajnego Mercedesa, który rozsądnie jeździ, niedużo pali i ma wszystko to, co powinien mieć dzisiejszy samochód, czyli aktywny tempomat, dobre światła. No i całkiem fajny zasięg, jak mówimy o tego typu pojeździe. Ile Ci się udało przejechać kilometrów tym pojazdem? Jakie to zasięgi robi? Możemy Przy jakich prędkościach? włączyć za chwilę silnik, zobaczymy. Ja w tym samochodem przejechałem około 9000 km. Średnie zużycie paliwa jest na poziomie 9 litrów. Oczywiście przy prędkości takiej do 100-110 km autostradowej. No i oczywiście z drogami lokalnymi zgodnie z przepisami, czy tam miejskimi. Czyli w 10 litrach da się bez problemu zmieścić, a jaki tu jest bak duży? Tutaj jest 65 litrów paliwa ze względu na ograniczenia wagowe. Raczej producent, żeby mieć te 400-500 kg ładowności, stara się wszystkie pojemniki ograniczać, czyli 65 litrów paliwa, które spokojnie na 700 km wystarczy. Mamy zasobnik wody około 120 litrów, mamy zasobnik wody na brudną, szarej wody na 80 litrów, mamy jeszcze 2 butle z gazem, 22 litry, także jest trochę tych zbiorników. Dobra, a ile czasu da się żyć w tym kamperze, gdybyś był tak odcięty od świata całkiem? Powiedzmy, jedziemy w taką dzicz, no wodę trzeba wiadomo oszczędzać, bo mamy 100 litrów, ale na ile nam wystarczy tutaj ogrzewanie na przykład zimą, czy tam, no jakie są Twoje doświadczenia? Tutaj możemy Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda panel sterowania. Pokażemy Wam za chwilę też aplikację. Mamy tutaj informacje, jakie mamy poziomy baterii. Sami widzimy w tym momencie, że są naładowane baterie pokładowe. Tutaj mamy poziom wody i poziom wody szarej, czyli w tym momencie nie ma w ogóle, jest wypuszczona.
Tutaj możemy sobie ustawić temperaturę, tu możemy sobie ustawić ciepłą wodę użytkową i tak po kolei możemy sobie włączyć pompę, wyłączyć pompę, żeby to wszystko tutaj funkcjonowało poprawnie i oczywiście to samo możemy zrobić sobie na aplikacji. To, o czym niewiele osób mówi, kampery dzisiaj są naprawdę nowoczesne. Mają w pełni aplikacje, gdzie możemy sobie ustawiać temperaturę, temperaturę grzania możemy tutaj zmieniać. Możemy ustawiać ciepłą wodę. O, w tym momencie włączyłem ciepłą wodę, żeby się mi tutaj przygotowała. Możemy ustawić czas. Ile się przygotowuje taka woda ciepła? Tu jest zasobnik bodajże tylko 10 litrów, który Wam pokażę nawet w tym miejscu. Dobrze, że pytasz. Zatem tu mamy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Sądzę, że jest to kilka minut, aby się nam to nagrzało. Ale to on Zatem się jest to napełnia szybkie. z tego głównego zbiornika, tak? Tak jest. To już samoistnie. Samoistnie się napełnia, czyli mamy tutaj pokazane, jakie mamy poziomy, jaką mamy teraz temperaturę w kamperze, że jest 14 stopni, bo się nam wychłodziło ze względu na to, że był otwarty. Zatem aplikacja jest naprawdę funkcjonalna i właśnie to, żeby mieć też podgląd, ile mamy w zasobnikach gazu, czyli nie musimy się stresować niczym. Mamy dostęp do wszystkiego, a z samego GPS-a mamy również powiadomienia, jak sobie tutaj radzimy. Ważne jest to, jeszcze z takich gadżetów, które Wam opowiem, to jest ta kamerka biała z przodu, którą również zdalnie możemy sobie obsługiwać samemu, obracać ją o 360 stopni. Mamy podgląd na kampera, mamy podgląd na to, co się dzieje na zewnątrz. To są naprawdę niedrogie gadżety, rzędu może 100 zł w cenie detalicznej, a jednak ratują życie, bo widzimy, co się dzieje na zewnątrz kampera, czy widzimy, co się dzieje wewnątrz. Użytkownik może sam sobie zakupić taką kamerę, może od nas otrzymać ją podczas wynajmu, my nie będziemy mieć do niej w ogóle dostępu, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Czy chociażby bardzo duże miejsce na tablet, gdzie za chwilę pokażę Wam, jak z tego można korzystać. Czy miejsce na dodatkową ładowarkę, czy miejsce na dodatkowy uchwyt do smartfona, czy chociażby wiele gadżetów możemy mieć magnetycznych, gdzie jak mamy magnes, to ten kubek nam nie lata w tym momencie. Tak? O, sprytne. Mamy oczywiście podstawki, które się przykleja i nam tego kubki wtedy nie latają, ale to jest coś, co musimy pokazać później. Także pod tym kątem chyba w dużym skrócie takim to chyba wszystko powiedzieliśmy. Dobra, ale powiedzmy, że mamy teraz taką zimę, jak mamy koło zera. Mamy pełną butlę gazu, mamy pełny magazyn, mamy pełną butlę wody i myślisz, ile realnie da się przeżyć w takim kamperze w głuszy, aby ktoś chciał pojechać tak całkiem gdzieś przysłowiowe Bieszczady na koniec świata. Jest to rzecz szacunkowa, bo wiadomo, wszystko zależy od tego, w ile osób jedziemy. Tak? Jeżeli liczymy to na jedną osobę, to sądzę, że takie zużycie wody, no to prysznic to jest kilka do kilkunastu litrów, które zużywamy na prysznic. Ciepła woda użytkowa, Czyli tu woda będzie takim pewnie hamulcowym. Wodę trzeba mieć gdzieś nabierać. Wodę będzie trzeba uzupełniać. Najlepiej mieć ze sobą dodatkowy zbiornik 20 litrów, który również Wam później pokażemy, jak to wygląda z tych akcesoriów i taki zbiornik możemy gdziekolwiek uzupełnić, nalać wody i przynieść, a w lecie oczywiście, czy wtedy, kiedy krany są dostępne, czy w miejscach kempingowych, mamy do tego węże, nawet do 30 metrów, gdzie fajnie możemy sobie to wszystko uzupełnić samodzielnie. A ogrzewanie? Ile to gazowe wytrzyma mniej więcej? Samo ogrzewanie, jeżeli temperatura jest bliska zera, to jestem przekonany, że te 2 butle z gazem wystarczą nam do 10 dni, nawet do 14, w zależności od tego, czy będziemy oszczędzać w ciągu dnia energię, czy nie. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, jeżeli dni będą słoneczne, czy będziemy korzystać z magazynu energii, czy z tego grzejnika tutaj 230, który ma tylko 750 W, czyli ile to jest takie 4 ampery raptem, natężenie prądu, to my tego gazu w ogóle nie musimy używać, tak? Dobra, czyli można się tutaj najlepiej, oczywiście najwygodniej podpiąć się do prądu i wtedy jest pełna kultura i nic nie trzeba oszczędzać, jedynie wodę uzupełnić, a jakbyśmy pojechali w głusze, no to i tydzień przeżyjemy, będziemy mieli ciepło. No a gdzie indziej trzeba chodzić się myć na przykład, nie? Na jakieś baseny.
No, woda, tak jak mówiłem, jest to temat na pewno, który trzeba zwrócić na to uwagę, ale sądzę, że dla osób, które lubią karawaning, kemping, nie stanowi to problemu, bo punktów dostępowych, zwłaszcza na południu Europy, jest prawie na wielu stacjach. Ważne jest to, że dla osób, które nie są z kempingiem, gdzieś tam za pan brat dopiero się tego uczą, no to chcemy na pewno pokazać aplikację Park Fortnite, gdzie aplikacja Park Fortnite pokaże nam w danym miejscu, gdzie jesteśmy, jakie mamy miejsce, gdzie możemy podjechać, jakie pola kempingowe są u nas, są w pobliżu, czy miejsca. I jest tego naprawdę dużo po całej Europie. Jest tych punktów tysiące, więc oczywiście to trzeba sobie odpowiednio gdzieś tam odświeżać te aplikacje, żeby się nam to wszystko aktualizowało, ale w każdym kraju Europy możemy z tej aplikacji korzystać. Jest wiele punktów dostępowych z wodą, gdzie zupełnie za darmo ją zatankujemy. Chociażby w Polsce przykład wielu mopów, nawet tam, gdzie są ładowarki EV, przy autostradach są mopy, gdzie również busy, autobusy również wymieniają toalety, bo jadąc takim Flixbusem, przecież ten kierowca też gdzieś te toalety opróżnić musi, prawda? I tam mamy punkt dostępowy, gdzie możemy zrzucić brudną wodę, gdzie możemy zrzucić kasetę nieczystości z toalety, 20 litrów w tym przypadku, i gdzie możemy zatankować wodę. Każdy kamper jednak ma swoje systemy. W naszym przypadku truma jest w tym momencie na Bluetoothie, więc w obrębie samochodu możemy to zrobić, czy bycia na zewnątrz, czy nawet podczas jazdy samochodem, ale zagrzać to, tak jak wspominaliśmy, ten grzejnik, który jest tutaj pod spodem, on jest jak najbardziej sterowalny z aplikacji Wi-Fi, która jest do Starlinka podłączona, więc włączyć ogrzewanie elektryczne bez problemu sobie możemy, ale też powiedzmy sobie, że nagrzać takiego kampera to jest chwila, tak? To jest maksymalnie 30 minut, jeżeli włączymy system gazowy. Z elektrycznego może troszkę dłużej, ale nie stanowi to żadnego problemu. A co do gazu, to za chwilkę Ci pokażę. My również naszych gości, czy pod kątem wynajmu, będziemy wspierać tutaj w butle 11 kg aluminiowe, które są bardzo lekkie. Sama butla tylko 5 kg waży, plus 10 kg gazu. Więc jeżeli ktoś jedzie na zimową wyprawę i wie, że będzie spał na dziko, czy gdzieś przy stokach narciarskich, i wie, że nie będzie mu się chciało ładować samochodu z ładowarki EV czy z kempingu, to równie dobrze możemy mu dać trzecią butlę w zapasie. A dlaczego tak? Bo jest to wygodniejsze, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś jedzie tak do 2 tygodni na taki wyjazd, no nie ma potrzeby, żeby się fatygował i jeździł gdzieś w różne punkty i tankował ten gaz, bo jeżeli damy mu zapas trzeciej butli, to mu to w zupełności wystarczy, a my też używamy czysty propan, bo ważne jest to, że jednak propan w temperaturach ujemnych, nawet do minus 40 się odparowywuje i się spala, natomiast butan, mieszanka propan-butan, którą mamy często w krajach Europy Południowej, gdzie mamy inny klimat, no ta mieszanka zostanie nam, butan nam zostanie, bo butan poniżej zera nie bardzo chce się parować i spalać. Dlatego my korzystamy z czystego propanu w zimie. Zresztą cały rok korzystamy z czystego propanu. Teraz tak, może tak pokrótce byś pokazał, jak obsługiwać takiego kampera. Teraz mamy tutaj, możemy zaopatrzyć się w butle, które mają 5,5 kg aluminiowe lub stalowe, które mają 11 kg. I ważne jest to, że cały system, który tutaj jest zainstalowany, to jest system, który automatycznie zużywa z jednej butli gaz, później z drugiej. Nie musimy niczego przepinać w trakcie nocy, jak nam by się skończył. I ważne też jest to, że jest to bardzo bezpieczny system. Po jakiegokolwiek wstrząsu, wypadku, on automatycznie zablokuje nam butlę. Czy podczas wymiany gazu zablokuje nam gaz, a żeby to odblokować, należy tym przyciskiem zielonym, który tutaj jest, należy go wcisnąć na około 5 sekund. I wtedy jest znowu rozblokowywany. Dobra, Także jest to pełne bezpieczeństwo. Dalej. Jeżeli chodzi o media pozostałe, które możemy sobie śmiało korzystać, to magazyn energii omówiliśmy. Tutaj omawiamy wodę, czyli tutaj wlewamy sobie wody, około 100-120 litrów. Tu jest czysta woda. Tutaj mamy czystą wodę, tutaj mamy brudną wodę, którą sobie otwieramy i ona by nam wtedy zeszła, ale widzieliście, że jest pusty zasobnik, więc nic nie ma. I tu jest ważna rzecz, która jest dosyć istotna. W tym momencie się nam włączył przycisk, ja go wciskam, bo to jest przycisk antyzamrożeniowy. On teraz czuje temperaturę niską poniżej 4 stopni. W związku z tym woda nam się wyleje, jak tylko otworzymy kran, ona się nam będzie wylewała.
ale jeżeli tylko będzie to zamknięte i będzie ogrzewanie w środku, to ten czujnik się nam nie włączy, nie stracimy wody. Także nie rozwalimy nigdy instalacji, ale możemy stracić wodę, jak będziemy nie ogrzewać kampera, a będziemy chcieli wodę mieć. Także to są rzeczy, tu oczywiście mówiliśmy już o prądzie, więc tak to sobie to zamykamy. Tutaj mamy trumę, która nam ogrzewa cały kamper gazowo, a tutaj mamy kasetę 20 litrów, którą w prosty sposób sobie wyciągamy go tak. Jeżeli chcemy tą kasetę wyczyścić, ona w tym momencie jest pusta, odkręcamy sobie to, wylewamy nieczystości w miejscu, gdzie jest do tego przeznaczone. Jeżeli nie znajdziemy takiego miejsca, no to pozostaje nam chyba do zwykłej toalety wrzucić. Ważne jest to, że to jest niebieski maś, która w tym momencie rozpuszcza nam wszystko, ten płyn, ta chemia, która jest w środku, więc jest to dobrze zorganizowane. To jest 20 litrów, zatem naprawdę na kilka dni wystarczy. Dobra, czyli tutaj mamy toaletę, tutaj mamy wodę czystą, brudną, z drugiej strony mamy gaz, tu magazyn energii. Kurczę, no w sumie to proste, a tak Pamiętajmy o wyglądało jednym, skomplikowane. że ten magazyn energii, który tutaj nam służy, on nie jest tylko po to, żeby zbierać prąd z fotowoltaiki, ale on też jest po to, żeby zarządzać sobie wyższą mocą na kempingu. Często kempingi dają nam 6 A, 8 A energii, więc będziemy sobie go wolno ładować. Te 800 W będzie się nam ładował, a rozładowywać możemy go mocą 3,6 kW stałym obciążeniem, czy nawet w piku do 5000 W. Zatem nigdy nam prądu nie zabraknie. To jest też ważna rzecz i taka funkcja magazynu energii. Dobra, a z tyłu mamy jeszcze, widzę, bagażnik na rowery. Tutaj można jeszcze kolejne 2 rowery, tak? Tak, tutaj możemy 2 duże elektryczne rowery sobie włożyć. Jest tych funkcjonalności naprawdę sporo. Oczywiście w takim kamperze, jak sobie zobaczycie tutaj, to również w ofercie będziemy mieli do sprzedaży, a na chwilę obecną mamy. To jest wąż, który potrzebujemy jednak do tego, żeby uzupełnić wodę. Mamy dużo adapterów do niego, ale w związku z tym, że to jest wąż taki rozciągalny, on ma 30 metrów. Wyobrażacie sobie? Taki mały wąż ma 30 metrów. Także to są takie fajne patenty, które tutaj już mamy w zestawie. Czy samego kabla, które tutaj gdzieś awaryjnie nam idzie, mamy 50 metrów już dla klienta, który by chciał skorzystać, czy możemy nawet dać 60 metrów, więc możemy w dowolnie sobie z daleka te media do kampera dociągać. I to Ważne wszystko jest też to, że wiele czekaj. osób, które gdzieś tam chce sobie jeździć na dziko, będziemy mieć też trapy na wyposażeniu, czyli jak gdzieś się zakopiecie, to będziecie mogli się samodzielnie wyratować z takich rzeczy. Plus jeszcze to, że nie wszyscy wiedzą, że auto podczas zaparkowania musi być idealnie w poziomie, no bo nie będziemy się zsuwać na łóżku na prawą albo na lewą. Musimy mieć idealnie w poziomie, więc albo w przód, albo w tył zakładamy te najazdy i podjeżdżamy sobie kołami albo z prawej, albo z lewej, albo z tyłu, albo z boku i to możemy naprawdę o kilka procent podnieść to auto, albo najeżdżamy na pierwszy, na drugi, na trzeci poziom. Na dziko zazwyczaj są potrzebne. Także wszystko co potrzebne jest w komplecie. Wszystko co potrzebne można wypożyczyć lub można zakupić w firmie Platinet. Tak, wszystkie te akcesoria, które tutaj pokazywaliśmy Wam, czyli od wózków takich plażowych, od kabli, od zwykłych kabli 10-25 metrów, po fotele, po akcesoria możemy zakupić. To jest taki fajny nasz nowy produkt, nieduży air fryer z funkcją piekarnika, gdzie możemy sobie śmiało to wziąć na kemping. Mamy prąd, mamy magazyn energii, czemu z tego nie skorzystać? Zrobimy sobie mięso, frytki w bardzo szybkim czasie. Mamy dużo różnych rodzajów koszy, mamy bardziej różne rzeczy dedykowane takie do kempingu czy karawaningu. Jeżeli ktoś gdzieś idzie w góry na przykład, to mamy taki pełny, fajny zestaw, gdzie wkładamy sobie tutaj komplet sztućców, żeby się wysłowić porządnie. Mamy aluminiowe sztućce, widelce, noże, które możemy wziąć ze sobą w góry, no bo pamiętajmy o jednym, kemping to nie jest tylko rodzinny wyjazd nad morze, ale to jest też wypad w góry, gdzie idziemy sobie wysoko w góry na 3000 metrów w Dolomity. No i zestaw podczas dnia taki również będzie nam potrzebny. Tu sobie zrobimy jajecznicę, czy możemy sobie coś ugotować, możemy zrobić makaron, także jest tych rzeczy naprawdę fajnych dużo i tutaj rzeczywiście mamy od razu zasobnik, nie zasobnik, tylko palnik, gdzie możemy sobie
zwykłe takie kartridże turystyczne, które również mamy w ofercie, ze sobą zabrać. Także czy różne kuchenki, czy różne kosze, które mamy składane w ten sposób, to też są fajne rzeczy, gdzie nie zajmuje to dużo miejsca, prawda? A możemy sobie zrobić z tego czy jakiś przenośny zlew, czy jakiś inny, że tak powiem, funkcje, gdzie naprawdę to fajnie sobie wykorzystać. Nie mówiąc o szeregu różnych opcji, jak fotele, które mamy, czy misie, które możemy na te fotele założyć. Jeden rodzaj fotela tu jest bardziej taki plażowy, drugi rodzaj fotela, czy tu nawet mamy fotele, które mamy w funkcji takiej, jak Wam pokażę, gdzie on nam się całkiem rozkłada. Dobra, a tutaj przechodzimy do skuterka, który bardzo fajnie mieści się wewnątrz. Co tu mamy? Tak pokrótce 3 słowa, bo o skuterze będzie cały materiał na kanale również. Tak, to jest skuter, który będziemy oferować klientom, jak i w kempingu, w karawaningu, jak i w motoryzacji, gdzie możemy sobie nim dowolnie jeździć, nie dźwięczeć na kempingu, nie buczeć jakąś wespą, tylko po cichutku uciekamy prędkością nawet do 100 km na godzinę, przyspieszeniem do 3 sekund do 50 km na godzinę. Oczywiście on ma w sobie dodatkowe baterie, tutaj 3 do 4 kWh w zależności od modelu, którym omówimy w osobnym filmie. I co najważniejsze, możemy sobie ten skuter naładować z własnej instalacji fotowoltaicznej. Czyli to można naładować z tego, no i zamiast takim kolosem jechać po bułki, no to lepiej takim czymś. Dokładnie tak. Także cały ekosystem karawaningu, cały ekosystem wakacyjny znajdziecie i wszystko, co dzisiaj tu jest pokazane, można zakupić, można pożyczyć w firmie Platinet. Tak, dla klientów, którzy będą chcieli skorzystać z wynajmu, czy to rowerów elektrycznych, czy skuterów, jak najbardziej służymy tutaj pomocą, przekażemy nasze sprzęty. Tak, tutaj pokażę Wam kolejny fajny gadżet, który będziemy mieć, mamy już w ofercie, gdzie mamy fotel lub mamy stolik, a oczywiście możemy sobie go usiąść jeszcze w ten sposób, że zrobimy się nam z niego leżak. Czyli tutaj sobie dajemy pod nogi tą część i tu oczywiście możemy sobie śmiało wypoczywać, czy to w warunkach przy kamperze, czy na plaży. Zatem tych funkcji tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No jest tych tak sobie gadżetów, to jest wygląda. tych gadżetów co niemiara. Tutaj z fajnych gadżetów, które również mamy w ofercie, to mamy bardzo duży stół z czymś, co docenią wszyscy piwosze, zwłaszcza w sezonie letnim. Czyli tutaj mamy olbrzymi pojemnik na lód, na piwo, na różne wysokoprocentowe lub niskoprocentowe napoje. I dokładnie tak samo jest tutaj. Mamy olbrzymie kieszonki. Tego typu misie również mamy w ofercie. Tu można to wziąć jak i do samochodu, jak i można wziąć nawet do Tesli jako najtańszy materac, który pewno w cenie detalicznej będzie nie przekraczał może 79 zł brutto. Kolejny patent to jest do... Tak, a propos pytałeś, jak wodę w trudnych warunkach sobie znaleźć, jeżeli nie mamy dostępu do wody, gdzie z węża możemy zamontować. 20-litrowy zbiornik czy 10-litrowy zbiornik, w zależności od tego, kto co lubi. Możemy tutaj nalać wodę normalnie w ten sposób, czy możemy to odkręcić i później na czas przejazdu nawet schować do środka. Oczywiście jak chcemy, to równie dobrze tą wodę możemy sobie na zapas wziąć po prostu od siebie, żeby gdzieś tam mieć nawet do kuchennych celów czy jakichś innych na wyposażeniu. Te 10 litrów nam tam nie zrobi żadnego problemu, nie? Dobra, a jakby komuś było ciasno, to widzę, że można tutaj rozbudować. Da się z tego zrobić tak jakby namiot, tak? Bo to do oryginalnej markizy montuje się takie przesłony, tak? Tak to działa, bo tutaj widzę, że masz tutaj wersję, która jest która właśnie, co Tak, to jest? tutaj są dwie wersje. Jedna jest tak zwany rain blocker, czyli deszczowa, a druga jest tak zwany sun blocker, czyli tylko przeciwsłoneczna. Ta, którą tutaj wyłożyliśmy, może z boku sobie tutaj nawet wejdźmy do środka zobaczyć, bo jednak mamy ładne słońce na chwilę obecną. Możemy sobie śmiało usiąść i jednak mamy odsłoniętą część, jeżeli nas w tym momencie słońce razi. Jednak na pewno pomaga gdzieś tam odseparować się. Oczywiście to trzeba ładnie zamontować na takich śledziach jak namiot, żeby elegancko sobie to nam wszystko
pracowało, żeby wiatr nam tego nie uszkodził. Są dodatkowe właśnie tutaj zabezpieczenia, nawet gdzie możemy sobie porozciągać pasami. I pamiętajcie o tym, że można też tą boczną ścianę założyć, więc mamy pełny dodatkowy namiot, który prawie zwiększa nam dwukrotnie powierzchnię kampera. Także tych tematów jest naprawdę sporo. Jest tutaj, myślę, że to jeden z dłuższych odcinków na kanale z tego wyjdzie, no ale faktycznie temat jest bardzo szeroki i poczynając od takich skuterów, przez takie sunblockery lub laneblockery, czyli blokady słońca lub deszczu, po jakieś stoliki, po kuchenki, airfryery, no jest tego wszystkiego. Jest tego dużo. Kable dużo. 10 metrów, 30 metrów, czy nawet gadżety na moskity, po to, aby sobie to gdzieś zawiesić, włączyć. Mamy lampkę i od razu mamy killer moskita, Czyli komary czyli na pozabijane. komary pozabijane, muchy. I możemy sobie to nawet tutaj gdzieś u góry powiesić, jedną, drugą sztukę i mamy z głowy. Kolejne gadżety, mamy toster, mamy czajnik, tego czajnika sam używam i tutaj jakieś kolejne, jest tego co niemiara. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo siedzimy na miejscu kierowcy i pasażera. Tam dodatkowo z tyłu mogą siedzieć jeszcze 2 osoby. I jeszcze byśmy porozmawiali może na początek o takim temacie jak gwarancja. Jakby ktoś by chciał zakupić tego czy jakiegoś innego kampera, jak to wygląda gwarancja w przypadku takiego pojazdu? W przypadku samochodów typu Mercedes platformy jest to dosyć fajnie uporządkowane, bo gwarancja oczywiście w standardzie jest 2-letnia. Natomiast możemy sobie dokupić gwarancję na kolejne 3 lata, nawet do limitu 400 000 kilometrów. I tak w przypadku tego modelu tutaj zrobiliśmy. To można tylko w pierwszym roku dokupić taką gwarancję użytkowania samochodu. I ten samochód, gdyby ktoś chciał od nas fizycznie kupić, ma 5 lat gwarancji lub 400 000 kilometrów. A przeglądy, jak tu wyglądają przeglądy w przypadku I tego od kampera? razu ma wykupiony pakiet 8 przeglądów. Producent rekomenduje co 40 000. Pewnie warto troszkę częściej te przeglądy robić. Czyli mamy 5 lat, 400 000 kilometrów, żadnych kosztów zasadniczo, no bo wszystko Dokładnie. co było jest już zapłacone i wykupione. I gwarancja, i przeglądy na ten okres gwarancji. Dobra, a jakby ktoś chciał zobaczyć takiego kampera na żywo, z tego co mi opowiadać, będziesz na jakichś targach wystawiał. Właśnie gdzie, jakie targi, jak to będzie wyglądać? Tak, zapraszamy Was na 3 imprezy targowe, które będziemy mieli w tym roku. Pierwsza najbliższa to będą Camper and Caravan Show w Warszawie w targach Warsaw TAG w Nadarzynie, które odbędą się w dniu 21-23 marca. Kolejne targi tydzień później to będą targi 28-30 marca w tej samej lokalizacji PTAG Warsaw Expo. To będą targi motocyklowe, 2 kółek, bo będziemy promować nasze skutery elektryczne, a przy okazji też kamperowe życie. Bo wydaje mi się, że ten outdoor w tym przypadku, jak i dla kamperów i motocykli, jest dosyć powiązany ze sobą i mogą mieć osoby wspólne pasje. I trzecia impreza targowa to będzie Caravan Salon Poland w Poznaniu, które odbędą się między 2 a 5 października. Tam będziemy mieć prezentację jak i akcesoriów, które oferujemy, jak i kamperów, które mamy na wynajem, na sprzedaż, plus dodatkowo w naszych 2 na chwilę obecną lokalizacjach, czyli Kraków, ulica Tadeusza Śliwiaka 48, będzie ekspozycja kamperów na wynajem i na sprzedaż od campervanów po pełne integry. Bo pamiętajmy, jak ktoś o tym wie, to już nie muszę powtarzać, ale wiele osób nowych w branży karawaningowej dzielimy kilka typów kamperów, od małych campervanów, busów, takich a la Ducatos, po większe typu MAN czy Mercedes, już wysokie, dłuższe, około 6 metrów, ale dalej z zabudową oryginalną, plus taki już model, w którym my siedzimy, to już jest tak zwana półintegra, czyli część frontowa szoferki jest oryginalna od Mercedesa, a cały tył to już jest zabudowa. I mamy jeszcze pełne integry, czyli już nie ma szoferki, jest już pełna zabudowa, siedzimy wtedy jak w autobusie, mamy szybę z przodu, tak jak zderzak, po to, żeby tej przestrzeni mieć właśnie więcej. Więc od małych kamperów po duże kampery, sprzedaż, dystrybucja, wynajem tych kamperów, sprzedaż akcesoriów, to jest coś, co będziemy się zajmować i zajmujemy się
sprzedażą samych akcesoriów już ponad 25 lat jako firma Platinet i jedną lokalizację krakowską już Wam powiedziałem, a druga lokalizacja to będzie właśnie bardzo blisko targów Ptak w Nadarzynie, miejscowość Kajetany. Tam mamy duże swoje centrum logistyczne, gdzie mamy również dla chętnych ładowarki EV, mamy też hotel i też będą stały kampery pod wynajem i pod sprzedaż blisko Warszawy, czyli blisko największych dwóch polskich miast. I teraz tak, siedzimy tu, no jest bardzo jasno, powiedzmy w lecie czasem o 3:00 wschodzi słońce, są takie kraje. Jak zrobić, żeby to było ciemno? Pokazywałeś mi, że to są roletki, tak? One może zademonstruj na Twojej szybie, to będzie najlepiej widać. Jak tutaj zasłonić, żebyśmy mieli ciemno? Tak, wszystkie szyby, które są w samochodzie, mają w pełni rolety, które sobie tak zakładamy, czy to z przodu, czy z boku, czy u góry. W ten sposób sobie to Także działa, a możemy jest to pełne proste. zaciemnienie. Ważne jest to, żeby robić to delikatnie, bo jednak wszystkie elementy w kamperach są bardzo lekkie, czyli jak w samolocie, wszystko jest bardzo takie delikatne. I to nie wynika pewnie z samej oszczędności producenta co do materiału, co do po prostu przepisów, które mamy w Unii Europejskiej. Takie auto waży 2,9 tony, ma około 500-600 kg ładowności w zależności od ilości płynów, które mamy na pokładzie, wody, paliwa, wody brudnej. Zatem te limity z jednej strony zachęcają producentów, żeby robić te rzeczy bardzo lekkie, z drugiej strony nie musimy ich też wozić jako ciężkich, ale musimy na to naprawdę uważać, żeby nie szarpać tym, żeby traktować to w sposób delikatny. Stąd dlatego między innymi elektromobilność nie może rozwinąć się w kamperach ze względu na wagi, tak? Ze względu na wagi, bo do 3,5 tony no nie jesteśmy w stanie stworzyć kampera, który by miał rozsądnej pojemności baterię, tak żeby ten kamper o wysokości 3 metrów, szerokości prawie 2,5 metra brutto był w stanie przejechać te 300-400 km, bo musiałaby być bardzo duża bateria, a to byłoby znacznie powyżej 4-5 ton, a tu wtedy by się wiązało już z kategorią C, prawo jazdy, która ma swoje obarczenia, która ma swoje prawa, nie każdemu chce się w to angażować. No i co najważniejsze, bardzo duże opłaty drogowe i bardzo skomplikowane opłaty drogowe. Jak tutaj oglądaliście odcinek z Volvo, ciągnikiem siodłowym, no to tam Konrad opowiadał, jak to jest skomplikowane, ile trzeba mieć urządzeń, na każdy kraj co innego, także jeśli da się po Europie jeździć do 3,5 tony, to trzeba jeździć do 3,5 tony, bo nawet jeśli elektryk ma 4,250 w przypadku takich dostawczych samochodów choćby, to dalej nas wszystkie te obostrzenia a propos autostrad łapią, więc tutaj co najważniejsze, Twoje kampery są do 3,5 tony, tak? Tak, Czyli tutaj wszystkie zwykłe kampery- prawo jazdy, zwykłe opłaty autostradowe, żadnych dodatkowych kosztów, no to myślę, że to jest bardzo ważne i dobrze, że ten temat nam na koniec też wyszedł. Ale jeszcze coś fajnego Wam chcieliśmy pokazać, bo tutaj mamy przy okazji kilka fajnych akcesorii. Właśnie, co tutaj mamy, Krzysztofie? To jest produkt, który każdy powinien mieć, czy to w aucie elektrycznym, czy spalinowym, czyli tak zwany Car Jump Starter. Nawet do 1000 Ampere Peak, czyli możemy i duże silniki diesla, i małe silniki benzynowe, czy małe akumulatory w samochodach elektrycznych pokładowe podładować, a zwłaszcza jest to ważny gadżet, jeżeli jesteśmy na dziko, przez wiele dni gdzieś sobie zostaliśmy, nie dopilnowaliśmy baterii pokładowej, rozładowała się nam i co wtedy, tak? 5 minut i po problemie. Jeżeli mamy tylko taki gadżet, który równie dobrze może być wykorzystywany jako latarka, jako zwykły powerbank, również gdzieś tam w góry. Ważne, żeby mieć go naładowanego i ważne, żeby pamiętać o tym, żeby był zawsze w temperaturze dodatniej, bo wszyscy użytkownicy samochodów elektrycznych wiedzą, że moc rozładowywania baterii w temperaturze ujemnej drastycznie spada. Zatem jak chcemy mieć skuteczny Car Jump Starter, zawsze powinien być przechowany w temperaturze dodatniej, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy nam będzie potrzebny. Dobra, wracając jeszcze do gadżetów, to ja tutaj widzę jeszcze kolejny bardzo fajny gadżet, który można wykorzystywać, jak ktoś nie chce korzystać z gazu, to do kampera. Myślę, że to jest najcieńsza płyta indukcyjna, jaką w życiu widziałem. Dobra, co my to mamy? To jest też w Waszej ofercie, tak? Tak, to jest również w naszej ofercie produkt 26 mm grubość płyty. Takich produktów rzeczywiście niewiele jest na rynku. Możemy sobie położyć to na blacie na zewnątrz, wewnątrz, a jak pamiętacie, w tym samochodzie mamy potężny magazyn energii 5 kWh plus bateria pokładowa plus bateria hotelowa 100 Ah, zatem prądu tutaj mamy bardzo dużo, możemy śmiało korzystać z takiej płyty indukcyjnej.
Waży ona może kilogram, zatem nie jest to ciężka No inwestycja. Bardzo leciutkie, bardzo sprawne. Ten system dostawy gazu, system dostawy innych źródeł mediów, żeby zastąpić to jednak prądem, który mamy na pokładzie, tak? Tak, bo po pierwsze możemy go produkować na dachu, a po drugie prąd Nie jest musimy wszędzie. go nosić. Tak, nie musimy go nosić. No, taką butlę z gazem trzeba gdzieś wyciągnąć, trzeba zamontować, a prąd wpinamy wtyczkę i już. Mamy możliwość i produkować sobie ten prąd na dachu, mamy możliwość wpiąć się na kempingu, mamy możliwość wpiąć się pod domem, a w końcu mamy możliwość wpiąć się dzięki urządzeniu tutaj od Krzysztofa do słupka typ 2. Dobra, a jakbyśmy chcieli sobie posprzątać, to ja tu widzę, że masz, Krzysztofie, jeszcze jeden patent. Oj, gadżetów mamy w tym samochodzie chyba z kilkadziesiąt. Jest to bardzo fajny odkurzacz pokładowy. Sądzę, że każdy kamper, każdy samochód osobowy, jednak facet lubi mieć czysto w aucie, przynajmniej ja większość takich znam, gdzie sobie włączamy w ten sposób odkurzacz i naprawdę w ciągu kilkunastu minut robimy sobie porządek. Taki odkurzacz spokojnie 20 minut nam działa, a to jest produkt, który tak naprawdę jesteśmy w stanie mieć na poziomie 99 zł brutto już z wbudowaną baterią, która działa ponad 20 minut i co najfajniejsze ładuje się z portu typ C. I oczywiście mamy jeszcze końcówki, adaptery, bo nieraz gdzieś tam w te zakamarki nam wejdą te brudy czy jakieś paprochy, więc możemy sobie to spokojnie ogarnąć takim właśnie odkurzaczem. Także takich gadżetów u nas mamy bardzo dużo. To ten ja chyba sobie zakupię po odcinku, bo tak mi się spodobał. Szczególnie z taką końcówką, bo w aucie czasem gdzieś powyciągać takie śmieci spod fotela to jest wyzwanie, a tutaj małe, zgrabne, w 20 minut samochód na pewno wysprzątamy i kampera również. Dokładnie tak. Także takich gadżetów mamy naprawdę dużo, a warte jeszcze podkreślenia jest to w Mercedesie, nie wiem czy tutaj będzie widać na kamerze, bardzo dużo portów typ C. Mamy co najmniej 4 albo 5 portów typ C do ładowania. Tutaj jest naprawdę tego sporo, a tutaj możemy sobie śmiało włożyć tablet, czy to nawigację sobie ustawić, czy niektórzy oglądają YouTube'a podczas jazdy. Tego nie Zatem polecamy. tego nie polecamy, bo nie wolno. Natomiast ważne, żeby mieć duży tablet, który pokaże nam nawigację, czy jakiś program, który będzie nas ostrzegał przed różnymi sytuacjami drogowymi. Także to są rzeczy na duży plus. Ja akurat tutaj jeszcze mam bardzo duży magazyn energii w postaci 40 000 mAh. Po to on jest tutaj włożony. On ma 65 W moc rozładowywania, że albo do Starlinka mogę go wykorzystać, albo mogę go wykorzystać do kamery, która w momencie, kiedy auto jest wyłączone, a nie chce mi się już przeprowadzać gdzieś instalacji z tyłu dodatkowych, bo te porty typ C, one no, jak auto jest wyłączone, to nie działają, to tak duży magazyn energii nam tutaj śmiało wystarczy do tej kamery na dobry tydzień czasu. Zatem tych gadżetów tutaj jest bardzo, bardzo dużo. A co do kubków, przedtem jak rozmawialiśmy, to są kubki, gdzie możemy sobie nakleić dowolnie, w dowolnym miejscu tą naklejkę i ten kubek nam tutaj na magnesie będzie się naprawdę mocno trzymał. To są takie gadżety dedykowane do kamperów, również takie mamy w ofercie i w zestawach. Możemy sobie do stołu na przykład przykleić. Jak ruszymy, to wiadomo, że nam się to wszystko nie wyleje, tylko będzie sobie tam stało. No bo to mamy domek na kółkach, więc wszystko musi być w jakiś sposób umocowane. No i jest na to wszystko sposób. Na to wszystko macie produkty do Także tego wszystkiego. podsumowując, samochody, które nam tutaj obok stoją, elektryczne, to są fajne rozwiązania do jazdy indywidualnej, ale żeby zamieszkać w samochodzie, jednak kamper to jest luksus i wygoda, o czym sam się przekonałem, bo w Tesli spałem pewno ponad 30 dni w ostatnich 2-3 latach po różnych imprezach targowych. W Mercedesie również, tam mamy fajny zestaw, który się rozkłada, kamperowy, jest łóżko, jest kuchenka, ale jednak to nie jest to, co pełny kamper, gdzie mamy toaletę, gdzie mamy kuchnię, gdzie mamy ciepło, gdzie mamy miejsce do pracy, gdzie możemy się wyprostować. Zatem polecam wszystkim, żeby przemyśleć ten temat, jeżeli ktoś lubi podróże. Tym bardziej, że jeżeli chcemy wynająć takiego kampera, nawet tak jak w naszym przypadku, na tydzień czasu, to dla 4-osobowej rodziny wynajem takiego kampera to jest koszt może 3000 zł i
Tak naprawdę w tym mamy już instalację energetyczną, prądową, gdzie gazu prawie nie będziemy zużywać. Możemy jeździć na dziko, nie musimy jeździć na kempingi, płacić dodatkowych opłat. Zużycie paliwa, tak jak w zwykłym samochodzie, no bo nie czarujmy się, 9 litrów paliwa to nie jest jakieś wyzwanie dla użytkownika, bo pewno zwykły spalinowy samochód czy elektryczny też plus minus na trasie będzie potrzebował tych 40-50 zł. Ważny tip dla użytkowników samochodów spalinowych, żeby nie tankować przy autostradach, zjechać zawsze 1,5 km, bo wtedy paliwo często jest po 30% tańsze. W lokalizacji kilometr od autostrady kosztuje euro 50, a przy autostradzie potrafi kosztować 2,50. Także rozbieżności są olbrzymie. No i taki Mercedes jak tutaj, nowy, jest to koszt około 450 tysięcy złotych. Taki roczny jak ten jest to koszt około 395 tysięcy złotych brutto. Zatem są to inwestycje, które moim zdaniem przy rosnących cenach nieruchomości, przy rosnących cenach kosztów hotelu są naprawdę ciekawą rzeczą. Możemy sobie w pierwszym roku wynająć, zobaczyć, czy to jest fajne, tak? Czy nam się to przede wszystkim podoba, tak? Bo sądzę, że żaden hotel za 3000 zł na tydzień nie dostaniemy w żadnej lokalizacji, zwłaszcza popularnej, turystycznej w wysokim sezonie dla rodziny, a taki jest koszt tutaj wynajmu tygodniowego. A w przypadku, gdy nam się to spodoba, równie dobrze możemy sobie kupić taki kamper, co również do nas zapraszam. Przygotujemy oferty, wyceny czy leasing i możemy się cieszyć później, mając swoją własną kawalerkę na kółkach, która może przemieszczać się we wszystkie miejsca Europy. Nie trzeba mieć ją jedną zlokalizowaną, gdzie będziemy kilka razy może w roku do niej tylko przyjeżdżać. Zatem inwestycja moim zdaniem pewna. I co ważne w karawaningu, to my, wsiadając do kampera, już mamy w nim wypoczywać. Tym kamperem nie jedziemy 120-140 na godzinę. Będzie duże zużycie paliwa, będzie głośno. Nie ma takiego sensu. Musimy się uczyć od naszych kolegów z zachodu, jak wygląda karawaning. Relaks. Musimy być ciągle zrelaksowani. Na drodze nie możemy się stresować. Mamy mieć relaks podczas jazdy, jak i kierowcy, jak i pasażera, jak i psa, który z nami jedzie. My mamy wszyscy być zrelaksowani, czyli mamy aktywny tempomat, ustawiamy sobie 100 na godzinę, jedziemy sobie. Nie potrzeba więcej, mamy wtedy bardzo niskie zużycie paliwa, mamy bardzo cicho w szoferce, jakbyśmy dosłownie jechali autem elektrycznym. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy będą wdrażać się w ten biznes, czy korzystać z tych przywilejów, że musimy być zrelaksowani. Nie narażamy się wtedy na koszty, na wypadki, na inne, na mandaty. To są rzeczy, które w Europie są jednak bardzo drogie na dzień dzisiejszy. Fotoradarów jest olbrzymia ilość w wielu miejscach, zatem noga z gazu. Tu nam się nigdzie nie spieszy. Jeżeli nie dojedziemy do celu 1200 km zaplanowanych w danym dniu, to zatrzymamy się w pięknym, zielonym miejscu i się prześpimy i pojedziemy dalej rano. Tak? Zrobimy sobie kolację. A jak już rozmawiamy o kosztach, to dla niewtajemniczonych podpowiedz, ile kosztuje nocleg koło jakichś dużych targów albo przy jakimś fajnym stoku, gdzie możemy kamperem zaparkować, bo takie miejsca są. A tutaj no, masz na ten temat dużą wiedzę, bo korzystasz z takich różnych miejsc. Jak tam noclegi są drogie i gdzie tego kampera wykorzystujesz? Może takie pytanie. To jest temat bardzo szeroki, bo wszystko zależy od miejsc, gdzie chcemy sobie zaparkować. Dzisiaj widziałem taki artykuł, że narty są dla ludzi bogatych, bo są bardzo wysokie koszty hoteli, stoków narciarskich. A ja się z tym nie do końca zgodzę. Ja jestem osobą zawsze samowystarczalną. Jeżeli chcemy sobie pojechać nawet do Białki, tak? Czyli jeden z ładniejszych stoków narciarskich w Polsce, do Białki Tatrzańskiej na Kotelnicę, gdzie mamy ponad 17 km tras. Czemu polecam tą lokalizację? No bo to jest jedyna lokalizacja czynna przy tych warunkach pogodowych w Małopolsce, która naprawdę ma swój poziom. Tam na górnych parkingach na szczycie parkujemy za darmo, legalnie. Pan z ochrony mówi nam, gdzie mamy zaparkować kamperem. Nie płacimy za to nic. A z racji tego, że mamy magazyn energii,
to nie potrzebujemy energii, nie musimy zjeżdżać na kemping, ale z tego co wiem, kemping przy stokach narciarskich w niektórych miejscach kosztuje między 10-15 euro. Za granicą w Polsce pewnie taka białka też koło 60 zł pobiera za noc, ale ja nie lubię takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi, duży tłum, jest głośno w nocy. Ja lubię ciszę, ja lubię zawsze wynajdywać ciche miejsca na kemping legalny i takich miejsc jest sporo. Ja często wykorzystuję kampera biznesowo, jeżdżąc na targi, gdzie nocleg często przy targach w Europie kosztuje po kilkaset euro za dobę, bo jest to wysoki sezon. A ja zazwyczaj parkuję albo na miejscu kempingowym przy targach, albo na miejscu parkingowym, które kosztuje 15-20 euro za dobę. Zatem to są wszystkie koszty, które w tym momencie są i często jest już w tej cenie prąd. No i tak, i śpisz we własnym łóżku, a nie wiem jak ty, ale ja tam pierwszą noc w nie swoim łóżku to zawsze się źle wyśpię, a tutaj masz zawsze swoje łóżko ze sobą, dlatego kilkukrotnie tańszy, nawet jakby ktoś chciał wynająć takiego kampera, to kilkukrotnie tańszy nocleg. Mówię o takich lokalizacjach właśnie targowych czy jakichś fajnych stokach narciarskich. Także to wszystko ma swój sens. No ale oczywiście trzeba to lubić, ale jak to tutaj Krzysztof powiedział, można tego najpierw spróbować, nie trzeba tego od razu kupować. Dokładnie. Mówię o kamperze oczywiście. Dokładnie tak. Dobra, chyba wszystko powiedzieliśmy. Odcinek będzie bardzo długi, a na pewno go będę bardzo długo montował. Jak zawsze wszystkim na koniec dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, miłego kamperowania.